I co, malutki? Będziesz mi sypał piasek do betoniarki? Podeszłam tutaj pod nasz bród. No i niespodzianka. Dość miękka jest ta glina. Obawiam się, że mogę stracić kalosz. Zwłaszcza, że druga noga też nie ma stabilnego podparcia. Dzień dobry. Dzisiaj wreszcie fajna pogoda do pracy. Jest jakieś 15 stopni. Może troszeczkę wieje niepotrzebnie. Dobra, to tutaj ten beton sobie tężeje. Lekko go zatarłem. A dziwię się, bo żaden kot ani pies nie odcisnął łapek. 24 godziny minęły od zalania. Także pewnie jeszcze trzeba kilka dni poczekać, zanim zaczniemy robić coś dalej. Zacznę robić coś dalej, a teraz mogę przejść do tego narożnika. No to działam. Może wyciągnę najpierw tą, bo jest łycej. O, jest lekko. O, jestem. A teraz spróbuję wyciągnąć tą. Najwyżej potem wykopię ten kalosz. Widzisz malutki. Widzisz malutki, co pękna wyrabiała. O, kurczę. Okej. O. Czemu nie złapałaś? Jak złapałam, jestem pisana. Trzeba ostrzyć. Najwyższy czas. Jest ostry. I jak? Kiepsko. Kiepsko? Kiepsko. Dobrze. Tą dziurę głęboką wydłubałeś. Jak głęboko? Nie mogę tego powiedzieć. Nie zmierzyłeś? Nie mogę, bo może będę kiedyś chciał zrobić warsztaty. Kto przyjedzie, jak już będzie wiedział. A, okej. No dobrze, wykopałem. 3 godziny kopania wraz ze śniadaniem. Twarda jest ta glina. Czyli tak jak z tamtej strony, tu też zrobiłem takie wgłębienie, taki ząbek, który ma zadziałać przy pochyłości. Malutki, nie pchaj tu pyskami. To co, to teraz muszę to oszalować deskami, zaszalować deskami i zrobić zbrojenie. Nie wiem, czy będę robił jeszcze taki pionowy słupek, bo to chyba jednak nie ma sensu. Tak doszedłem do takiego wniosku. A mi odejdzie trochę pracy. Dobra, to szukam desek. Czas przepikować moje pomidorki. Już sporo podrosłe, może nawet są za bardzo wybujałe. Mają więcej niż jedną parę listków. Posiałam je 15 marca, jeszcze w domu. Potem jechały tu ze mną 4 godziny w samochodzie, ale pięknie to przeżyły i ładnie rosną. Tu mam jeszcze piękne Kobe. Pory rosną, nie wiem, chyba średnio.
Tu wysiałam pewnie za gęsto naparstnicę. Mam też sadzonki papryk. Wyszło 50%. I tu są posiane bazylie i jeszcze jakieś tam inne kwiatki. O, robisz ciasto? Tak, kawowe. O, nie lubię kawowe. Nie możesz zrobić z truskawek? Jak tylko dojrzeją, a już kwitną. No ładnie. Myślisz? No, A to musi być nie tak wiem. równo? Nie wiem, jak musi być. To powinno być dużo ziemi. Nie wiem. Zobaczymy zaraz. Zaraz zobaczymy. To muszę Piękną jakoś masz tą... tą ziemię z naszej stodoły. Nie jest z naszej stodoły, to jest ziemia do wysiewu, taka z włóknem kokosowym, beztorfowa. Zastanawiam się tylko, jak opisać doniczki, które są koktajlowe, które są niskie, które są wysokie. Doniczkiem to nie widać, które są wysokie, a które są niskie? No widać, masz rację, masz rację. No, Średnie widzisz. są te doniczki. No i masz problem z głową. A ty się zastanawiasz. Dziękuję. Proszę. Teraz wyjmuję czekoladkę z pudełeczka. Wyjmuję się z takim fajnym pakiecikiem. I ja ją spróbuję teraz włożyć dużo głębiej, bo te nie były takie wybujałe, a te są takie wybujałe, więc ja je troszeczkę głębiej sadzę, ale tak nie bardzo głębiej, jak mi wyszło. Ale jak się Mogą drzewo być jeszcze sypie bardziej korę, to drzewo głębiej. usycha. Ale to nie jest drzewo, tylko pomidor i właśnie on lubi, jak go się wsadzi głębiej,
Wtedy puści troszkę więcej też korzeni z tej łodyżki. Będzie silniejszy. Łatwiej było przesadzać, jak były mniej wybujałe. Teraz jest trudniej. Zrobię dziurkę jak najgłębszą. Aż do dna. Tutaj rosną dwa, więc tu będę miała troszkę kłopot. Chcesz je rozdzielać? Muszę je rozdzielić, tak. Czyli masz jeden ekstra. Tak, ale jakiś taki najmniejszy. Może nie rozdzielaj, niech se rosną już razem. No nie, no. Pomidory to są olbrzymie rośliny, gdzie razem. No i urwiesz mu korzenie i trafić. Dobrze jest. Żeby jak najgłębiej go tam wsadzić. Mogłabyś to robić lewą ręką, bo prawą zasłaniasz w ten sposób wszystko. Przepraszam. Żeby mu nie podwinąć korzonków. No dobra. Jest ok. I teraz tego. Czy ci się numeracja nie popsuje? Czy uwzględniłaś, że masz jednego czekaj. ekstra? Wróć, to jest 3-2? Tak, 3-2, dobrze. Dobrze. tak. Jest. I co, malutki? Będziesz mi sypał piasek do betoniarki?
Dobra. No to drugi narożnik zalany. Zostało mi trochę tego betonu. No dobrze, to drugi narożnik mam zalany, a ten pierwszy już ładnie schnie, jest całkiem twardy. Odejdę trochę dalej. Dla spostrzegawczych, tak, to zamierzone działanie, te poziomy tego fundamentu nie są równe. I ten pośrodku też będzie troszeczkę jeszcze na innej wysokości. Także robię różne poziomy. I tak ten beton zarówno tu, jak i z tej z prawej strony będzie schowany w ziemi. Nad ziemię będą wystawały już kamienie, no i ta rolka z cegły. Aha, ponieważ zostaje, zawsze jak się betonuje, to zostaje trochę betonu, to zrobiłem taką ramkę i tutaj wylałem tą resztkę. Będę miał płytkę chodnikową. Zawsze lepiej mieć płytkę chodnikową niż kawałek betonu gruzu, który się marnuje. Co malutki? Dobrze ma kotek, co? Wczoraj tu byłem, było pusto. A to są jodły. Chyba jodły w większości. Olbrzymie. Jest kwiecień. Ptaki zakładają gniazda, a lasy państwowe wycinają jodły. 10. No jakieś 60 lat. Zapamięci. Tu będą czerwone koźlaki, a tam jak się pójdzie do góry i na lewo będą podgrzybki. Tak. Dobra. Spłaszcza bardzo telefon. Wygląda, jakby to były małe pagóreczki. To jest naprawdę podejście dość strome. Poczekaj. Mały.
Ciekaw jestem, jak głęboko będą kamienie. No i ciekawe, czy pod progiem znajdę jakiś skarb. A ty jak tu stoisz, to nie boisz się, że to się oberwie? Co się może oberwać? Ten beton? Nie, nie boję się. Oj, gruz się zaczyna. Już wczoraj się leniłem, pozwalając na słońce, a nie sprawdziłem tej prognozy pogody, że deszcz ma być w niedzielę. I nie mam wyboru, muszę to zalać dzisiaj, Dobrze, w sobotę, nie w niedzielę. dobrze. Był. Dasz radę. Jak mi pomożesz? Ja mam swoją robotę, Przecież dzisiaj sobota, nie pracujesz. ale mam w planach rozsadzić pomidory do końca, posadzić groszek, bo już jest wysoki i już jest odpowiednia pora, może iść do ziemi. Chcę jeszcze przesadzić nasturcje, które się wysiały same, gdzieś tam w grządkach. I jeszcze miałam jedno, a Bób masz posadzić. był posadzony. A, szkoda, nie oddaj. To jest łopata. Ale pewnie wiesz. Skąd? Ja całe życie mówiłem na to szpaderę. A ty mi dopiero teraz mówisz. Zrezygnowałem z usług traktora. Dlaczego? Więcej z tej zabawy niż to warto. No. To jest szpadelek.
I to do tego mój szpadelek. A ten? Nie, to jest mój. Dwa mam takie. No, czyli ten, co został w domu, jest mój, tak? Żaden nie jest twój, bo żadnego ci nie dałem w prezencie. Przykro. Przykro mi cię. Przykro cię. Tak jest wygodniej przerzucać tu tą łopatą. No dobrze. Ale generalnie kopanie pod domem nie jest fajne. Ale zobacz, jaka fajnie, że to jest glina, bo jak byłby piasek, to mógłby ci się obsypywać. A tak masz glinę i sobie od razu tak ładnie tutaj równiutko możesz wykopać. Bez ryzyka, że się będzie obsypywać. Szczególnie, że nie mam desek. Właśnie. No, widzisz. Może nie trzeba szalować wcale? No trzeba, no tu trzeba. No tu trzeba, ale z tamtej strony, od gliny. No, gliny nie. No widzisz. Nie pomyślałem, bo jak tak zrobię, to potem nie włożę zbrojenia. Podczas porządków w ogrodzie ponad tydzień temu założyłam sobie taką małą pryzmę kompostową i teraz postanowiłam ją przerzucić. Zaczęłam ją przerzucać. No i widzę, że zamieszkał tutaj chyba padalec. I teraz nie wiem, czy przerzucać dalej, czy dać mu święty spokój. Widzę, że mu nie odpowiada to, że go odkryłam. Słońce na niego pada. Chyba z powrotem ten fragment kompostu narzucę na padalca. Już jest prawie połowa kwietnia, więc sieję słonecznika bezpośrednio do gruntu. Po 2-3 ziarenka do dziurki i może dodatkowo, awaryjnie posieję też do pojemniczków, w razie gdyby mi ślimaki zjadły te, to będę miała zapasowe. Coś ci przytrzymać? Bo jak coś, to mogę. To ci przytrzymam. Nie tak wysoko podciągaj. Teraz dobrze? Prawie dobrze. Dobrze, beton wypełnię. Tak. To teraz co? Betoniarka. Tak? Na pewno. Tak. No to błąd. A co? A zbrojenie? A zbrojenie. A wbić po 4 pręty najpierw, żeby było przewiązanie z następną częścią. Faktycznie. Najpierw pręty, potem zbrojenie, a potem beton. No właśnie. Widzisz, Dwóch jak ty jest. się szybko uczysz.
Strzemiączka układam co 20 cm. To sobie wcześniej zaznaczę. Strzemiączka zawsze też warto tak poprzekładać na mijankę. No i taki sposób mamy, zobaczcie, zrobione naprawdę solidne zbrojenie. Elegancko. Kocie, co ty robisz? Malutki. Malutki, zobacz co ten kotek robi. Malutki jest zainteresowany traktorem bardziej niż kotem. Tak, traktor tam jedzie. No dobrze, to tu już mam zazbrojone. Tak to wygląda. To jeszcze tylko muszę znaleźć sposób, żeby dojechać tu z betoną i staczką na jakąś platformę. I druga rzecz, muszę przestawić tą betoniarkę, bo nie wiem jak to się stało, ale ten żwir mi trochę od niej uciekł. I mam za daleko. Dobrze. Sensowniej będzie ją opuścić o metr bliżej. Znowu za dużo rozrobiłem betonu. No i elegancko. Dzień dobry. No taka słaba teraz ta pogoda się zrobiła. Wczoraj cały dzień padało, w poniedziałek padało. I musiałem przerwać pracę. Dzisiaj też nie jest lepiej, trochę tak popaduje. No teraz to taka mrzaweczka, więc wrócę do pracy. To co, mam zalane już 3 punkty, tu pod progiem i oba te narożniki. Beton ładnie tężeje, ale jeszcze dam mu kilka dni, zanim zacznę
następne warstwy. A mogę ruszyć z następnymi fragmentami. Czyli tutaj mam taki dość długi fragment, bo tu będzie ze 2 metry, które mogę odkopać. No i potem już tamten narożnik ruszę. Ale dobra, zacznę od tego, bo tu mi będzie chyba najwygodniej dzisiaj przy tym deszczu pod tym okapem trochę popracować. To działam. No dobrze, to jeśli chodzi o ten etap, czyli tę pierwszą część zalewania, no to jestem w połowie. Tak, bo mam już zalane fundament w 4 punktach. No i pozostają mi następne 4 punkty, choć w międzyczasie mógłbym też już zacząć murować z kamienia. Tu nawet zacząłem się przymierzać, ale to raczej nie tak. To trzeba jeszcze przepracować. No natomiast została mi ta gorsza część. Coś, do czego zabieram się trochę jak do jeża, czyli te 2 narożniki. One będą najtrudniejsze. No ale cóż, no trzeba to zrobić. Tu będzie najwięcej zabawy. Tu trzeba będzie też najgłębiej wykopać. I tutaj ten kamienny fundament, ta część kamiennego fundamentu będzie miała pewnie z metr wysokości. Także tu będzie najwięcej zabawy. No ale dobra, 1/4 to 1/4, bądź też połowa etapu. Choć i to nawet nie. Ok, a z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Czyli lajka, suba i koniecznie komentarz. Dziękujemy i dobranoc.